Cześć, nazywam się Jarek. Przybliżę Wam parę rzeczy a propos nartorolek. Przede mną jest model V9 Fire na oponie 200 mm. Jaka jest jego cecha główna? To poza tym, że ma jednokierunkowe łożysko, kręci się tylko w jedną stronę, to dodatkowo ma platformę, która trzyma stopę w śródstopiu, czyli zaraz za poduszkami i dalej nie pójdzie. Czyli mamy ruchomą piętę i koniec. Model jest, powiedzmy, bardziej pod łyżwowanie i wchodzenie pod wzniesienia jak najbardziej wyjdą, natomiast będą one stosunkowo krótkie ze względu na to, że ta nartorolka właśnie ma zablokowane śródstopie, czyli się nie wychodzi na palce, tak jak w modelu Tour. Model Tour ma jeszcze dodatkowo sprężynę i jeden przegub więcej, przez co jest taka możliwość, by on się wychylił bardziej. Tutaj jakby jest to zablokowane jakby w tym miejscu. To jego główna różnica. Poza oczywiście tym, że ma zielone felgi w stosunku do modelu Tour, który ma czarne, opony identyczne, ramy ma ciut krótsze, mniej więcej centymetr. Jeszcze na chwileczkę wrócimy do modelu Fire. Chciałem Wam powiedzieć o niuansach a propos tego modelu. De facto te niuanse się powtarzają w tych odmianach tego modelu V9 Tour. Natomiast teraz nagrywamy dla V9 Fire, więc jakby o nich opowiem. Jeżeli oglądasz, to skup się, bo ważnym jest, ażeby wiedzieć, że masz 3 ustawienia, w sumie 3 dziurki do tego, by ustawić wysokość ramy względem podłoża. Innymi słowy, zmieniać środek ciężkości. Siłą rzeczy im jest niżej, tym jest łatwiej utrzymać równowagę. Im jest wyżej, tym łatwiej przeskakiwać, przejeżdżać przez krawężniki, kamyki, patyki. Stąd i po to są te 3 wysokości. Przy czym ostatnia dziurka jest pod model na 150 mm oponach, więc przy 200 mm oponie praktycznie jest niewykorzystywany. Można, wtedy jest się naprawdę wysoko, ale jest to stosunkowo zbędne, bo ta wysokość ogarnia większość przeszkód, jakie trzeba przejechać, więc tutaj jest wygodniej jeździć i de facto przejeżdżać przez wszystkie przeszkody. Ta wysokość jest polecana osobom, które zaczynają, bo wtedy faktycznie ta rama jest najniżej, w związku z czym jest najłatwiej złapać środek ciężkości, najłatwiej te początki, gdzie poniekąd wszystko sprawia pewne trudności, sobie oswoić. Stąd zwróćcie uwagę na to, by pierwszy montaż zrobić na tej wysokości. Po pewnym czasie można to zmienić na środkowe ustawienie. Z rzeczy, które w tym modelu są bardzo fajne i wygodne, poniekąd unikalne, bo w większości w tych sprzętach się przeciska stopę przez wiązanie. W tym modelu zastosowane rzepy i klipsy bardzo fajnie pozwalają umieścić tutaj stopę po to, by szybko zdjąć bądź założyć ten sprzęt. Zwróćcie uwagę, że rzepy można zdemontować poprzez odsunięcie tego, czyli stryknięcie jakby w dół, po to, by ten klips, który tu się zaczepia, tak, ten element, zaskoczył i trzymał na stopę, nie wypadła ona jakby podczas jazdy. Samo to, jakie mamy, czy duże podbicie, czy długą, czy krótką nogę, można regulować poprzez ten element, który można ustawić dowolnie, tak by była ona faktycznie na środku, tak? Czyli żeby łapała wygodnie środek stopy. To oczywiście się przesuwa tak, jak stopa pozwala. Więc mamy 1, 2 i podobnie w tym modelu, czyli 3. Zazwyczaj jak się kończy jazdę, to się w ten sposób zostawia sprzęt po to, by właśnie wejść na tą nartorolkę butem i potem szybko pozapinać. Nartorolkę można zapinać tak z prawej, jak i z lewej, czyli jeżeli mówimy o stopie, to mogę ją zapiąć tak jak teraz to zrobiłem
z prawej do lewej, natomiast równie dobrze mogę to zrobić z lewej do prawej, bo to jest analogiczne, czy też symetryczne. Inaczej jest w przypadku tego górnego elementu. Górny element, zwróćcie uwagę, jest w tym miejscu krótszy, w drugim dłuższy. Wynika to z tego, że ta dłuższa część wskazuje, że to jest ta lewa, na lewą nogę. Jakimś potwierdzeniem tego jest dodatkowo tutaj napis, który w tej chwili jest jakby poprawnie wskazany, tak? Czyli jest napisane left, nie do góry nogami. Kiedy right po tej stronie, zwróćcie uwagę, po drugiej, jest do góry nogami, jeżeli na to by spojrzeć właśnie w ten sposób. To, że to bardziej wychyla się na lewą stronę, to świadczy o tym, że to jest lewa nartorolka. I tutaj, w tym wypadku, dużo gorzej jest wypinać to z prawej strony od środka. Dlaczego? Dlatego, że to jest schowane, czyli ten klips jest schowany za tym plastikowym uchwytem, który trzyma nas za łydkę. Stąd ten element zazwyczaj wypina się od strony zewnętrznej. Czyli nie polecam go wypinać od wewnętrznej, czyli między nogami, tylko od zewnętrznej. Bardzo ważnym niuansem jest ten element, który raz reguluje nam naszą objętość łydki względem tego, by nartorolka stała prosto. Poza tym, że oczywiście można, bo jeden ma większą łydkę, ustawić to z tej strony, drugi ma z tej strony, to można też, wykorzystując to, dozować sobie swojego rodzaju bezpieczeństwo poprzez to, że jeżeli ustawię to w pozycji takiej, by mieć trudniej przelecieć na zewnętrzną stronę, czyli w takiej pozycji, tak, w tej chwili nartorolka będzie bardziej, czy użytkownik nartorolki będzie ciągle bardziej do środka ściągany, w związku z czym przeskoczenie, przelecenie przez środek ciężkości będzie trudniejszy. Docelowo należy kierować się ku środkowi. To zdecydowanie pewnie nie będzie środek, ale powinno się kierować ku środkowi, po to, by nie było takich sił, które nas wyrzucają, czy to na zewnątrz, czy to do środka, skracając ten krok łyżwowy najczęściej, czy to na zewnątrz, czy to do środka, skracając ten krok, czy to na zewnątrz, czy to do środka. Ważnym niuansem tutaj jest to, by ten element nie był za luźno. Czyli poza tym, że jak widzicie jest tutaj swojego rodzaju zębatka, czy zęby, które trzymają, by to się nie przesunęło, to jeżeli ten element będzie za luźny, to, czyli nie przesunie się, ale tutaj lata, to użytkownik, kiedy nie trzyma nartorolka w tym miejscu, będzie miał pewien dyskomfort, gdyż wychodząc na tą, powiedzmy w tym wypadku lewą stronę, chcąc się fajnie oprzeć na całej ramie, no, dostanie jeszcze takiego dodatkowego luzu, przez co będzie dyskomfort. Stąd zdecydowanie polecam zapamiętać, by tutaj zawsze to robić na ciasno i mocno, po to, by się faktycznie jakby oprzeć, móc opierać na tym miejscu. Bardzo ważna rzecz, kolejny niuans, bardzo ważna rzecz, to jeżeli uznajesz, że jakieś siły jednak cię ściągają do środka albo na zewnątrz, by sobie poprawić ten komfort, to nie rób tego nachalnie, to znaczy, że przesuniesz chyba o tyle, czy chyba o tyle. Naprawdę milimetr w prawo robi dużą różnicę, więc rób to po milimetrze. Oczywiście możesz stać na sprzęcie i wykonywać to po milimetrze. Opowiem o hamulcu w tej chwili. Hamulec, jak widzicie, dosyć łatwo się reguluje. Należy go tak wyregulować, ażeby, zwróćcie uwagę w tym miejscu,
trzeba go odpiąć, czyli delikatnie unoszę i teraz mogę go wygodnie suwać. Nie ma jednego ustawienia, jest one zależne od właśnie łydki, tego jak ona jest ładna. Stąd to się ustawia, użytkownik powinien to tak ustawić, by de facto stojąc na nogach prosto nartorolki jechały, nie hamowały, natomiast robiąc przeprost w kolanie, hamulec dotykał do opony i przez to tarcie prędkość się zmniejszała. Im mocniej się dociśnie, tym większa siła hamowania, tym jest skuteczniej. Jest to naprawdę bardzo bezpieczny hamulec. Kolejny niuans, o którym chcę teraz powiedzieć, to jest, ja to nazywam zapiętka. Zwróćcie uwagę, przez tą zapiętkę można regulować długość stopy wysunięcia albo bardziej do przodu, albo do tyłu. Ja polecam, by ustawić tą zapiętkę maksymalnie do tyłu. W tym celu należy poluzować te śrubki, jak i z drugiej strony takie same śrubki i tą zapiętkę maksymalnie do tyłu. Oczywiście zwracając uwagę, by nie wchodziły te elementy na siebie, czyli zapiętka razem z tym elementem, który trzyma za łydkę, gdyż to jest zbędne. W każdym razie wyciągając tą zapiętkę do tyłu, dajemy ciężar ciała na tylną oponę, w związku z czym przednia ma dużo większą łatwość do przeskakiwania przez kamyki, patyki, czyli mamy większą swobodę, płynniejszy ruch. Kolejny niuans a propos de facto opon. Chciałem Wam opowiedzieć, że opony zużywają się stosunkowo długo, są trwałe. Stosunkowo długo to jest, można spodziewać się, że 3000 km się na nich zrobi. Oczywiście wszystko zależy od tego, szczególnie jeżeli mówimy o oponach w tylnej części, od tego w jakim terenie jeździmy. Jeżeli jest dużo gór i ten hamulec będzie dodatkowo obciążał, stresował oponę, to ta opona będzie szybciej zużyta. Natomiast zwyczajowo opony zużywają się bardziej od strony wewnętrznej. Czyli jeżeli ja w tej chwili mam tą lewą nartorolkę, bo ten element o tym mówi, to opona będzie się zużywała od strony wewnętrznej bardziej. Należy opony zużywać równomiernie, by właśnie przejechać te 3000 km. A żeby to zrobić, to wystarczy, bo sprzęt jest symetryczny, czyli prawa strona i lewa jest taka sama. Dwa elementy mówią o tym, że mamy asymetrię. Jednym to jest właśnie ten element, który tutaj bardziej wystaje. I jeżeli teraz ta nartorolka jest lewa, to gdy ja zrobię w ten sposób, to ta nartorolka staje się prawą. Innym elementem, który można zaznaczyć sobie, po której stronie jeździmy, jest światełko, które bardzo łatwo można przekręcić, czyli demontując te światełko na drugą stronę, będziemy mieli zaznaczone jakoby, że sprzęt teraz jest na prawej nodze. Kolejny niuans to łożyska. Łożyska, które dają dużą stabilność, przede wszystkim jak jest sprzęt nowy. Sprzęt nowy charakteryzuje się tym, że te łożyska przegubowe są zwarte. Czyli tutaj nie ma luzów. Z czasem te łożyska się zmniejszają. Wskutek pracy one się wycierają, robią coraz mniejsze w obwodzie. W związku z czym robi się tu większy luz. Wtedy jazda na tym sprzęcie może powodować pewien dyskomfort, bo nartorolka będzie powiedzmy bardziej pływała, nie będzie tak się skutecznie trzymała siebie, użytkownika, więc zwróćcie uwagę na to, czy nie macie luzu w tym miejscu. Koniec. Słuchajcie, ważny niuans, różnica między modelem V9 Fire a modelem V9 Tour. Ja ogólnie nazywam V9 Tour modelem kompletnym, bo można na nim wykonać
wszystkie style z jazdy na nartach biegowych, tak klasyczne jak style łyżwowe. Na modelu Fire też można, ale jest to trudniejsze. Pokażę uzmysłowię na czym polega ta trudność. W modelu Fire z racji tego, że stopa złapana jest w śródstopiu, to chcąc wykonać kroki klasyczne, czyli de facto taki naprzemiennostronny, zwróćcie uwagę, że zrobimy go albo bardzo właśnie wąsko, natomiast jeżeli chcieć zrobić szeroko, czyli duże wyjście na jedną nogę, kiedy pamiętacie, albo musicie wiedzieć, że jazda na czy to nartach biegowych, czy na nartorolkach, to jest de facto poruszanie się w tak zwanym kroku jednopodporowym i żeby wejść faktycznie na tą jedną nogę w tym modelu, na pewno zostanie uniesiona tylna opona do góry, w związku z czym użytkownik będzie miał pewną trudność, by nartorolka, jak będzie zmieniała się z drugą nogą, żeby nie wjechała w drugą nartorolkę, bądź nie odjechała, bo cała przyczepność zostanie na jednej nartorolce, w przeciwieństwie do modelu Tour, gdzie w modelu Tour obydwie opony są ciągle, można powiedzieć, w śladzie. Na tym modelu jest to utrudnione, bardziej wymagające dla nartorolkarza.